Trzy węgielki. Siemanko, to jest Sklepy Cybuch. W poprzednim odcinku powiedzieliśmy Wam, z jakich elementów składa nas fajka wodna, jak ją poprawnie złożyć i jakie potrzebujemy akcesoria niezbędne, żeby móc ją rozpalić. W tym odcinku pokażemy Wam, jak nabić najbardziej popularny cybuch typu Masta na 3 różne sposoby. Pod folię aluminiową, pod kalauda, pod bacie i na jednym z nich rozpalimy cybuszek. W tym celu użyjemy do rozpalenia fajeczki tytoń Kult. Jest to tytoń na bazie Golden Virginie i są w tym momencie jeden z najbardziej popularnych w Polsce. Charakteryzuje się małą ilością nikotyny, więc jest dosyć dla nas przyjemny i niewymagający do rozpalenia. Przed każdym wyjęciem tytoniu z puszki należy wziąć cokolwiek do mieszania. Tutaj mamy takie specjalne pałeczki i staramy się tytoń tak wymieszać, żeby ta gliceryna z aromatu, która padła na dół, podnieść się trochę do góry i równomiernie ją rozłożyć po całym tytoniu. Po zrobieniu tego wyciągamy trochę tytoniu na deseczkę. Lepiej więcej niż mniej i staramy się go troszeczkę tak spulchnić. No, myślę, że to będzie wystarczająco. Możemy puszkę zamknąć. O, coś takiego będzie. Bierzemy nasz cybuszek i pamiętamy, że jasny tytoń lubi powietrze, lubi oddychać, więc staramy się, żeby ten tytoń był jak najbardziej spulchniony. Bierzemy go i po prostu do cybucha go wrzucamy. O, nawet jeszcze można trochę więcej wziąć, jednak za mało. I go równo rozkładamy, starając się nie uklepywać. Do ułożenia w cybuchu możemy posłużyć się wykałaczką. My w tym celu mamy poker tak zwany. Jest to taki przyrząd z metalową końcówką ostro zakończoną. Ona pomaga nam właśnie w rozłożeniu tego tytoniu, przez to, że jest ostro zakończona. Fajnie się chwyta pojedynczych liści tytoniu i jest to dzięki temu bardzo proste. Możemy tak delikatnie go odpulchnić od góry. O. Mniej więcej standardowe nałożenie tytoniu do cybucha wygląda w ten sposób. Staramy się, żeby tytoń był do wszystkich ścianek równo rozłożony i równo z górną krawędzią cybucha ułożony, tak żeby nie wystawał. I teraz uwaga, jeśli będziemy używali nakładkę typu Calout, ona ma na dole takie wypustki i pilnujemy, że tytoń może nam dotknąć tych wypustek, jak nałożymy tego Calauda, ale jest bardzo ważne, żeby nie dotknął nam tych płaskiej powierzchni. Jeśli dotknie, to nam się po prostu spali i będzie fajka śmierdziała. Więc staramy się, żeby ten tytoń był troszeczkę niżej. Więc albo go bardzo delikatnie ubijamy, obniżając jego poziom, lub delikatnie trochę wyjmujemy tego tytoniu, żeby nie był zbyt mocno ubity. Możemy go parę razy spulchnić, zawsze troszeczkę te liście się nam rozbiją. Mniej więcej wychodzi nam coś takiego. O.
Coś takiego mniej więcej nam wychodzi. Przed każdym nałożeniem jakiejkolwiek nakładki, czy to sreberka, zawsze możemy albo palcem, albo wziąć ręcznik papierowy. Wcieramy górną krawędź cybucha, jak położymy nakładkę, żeby nam się po prostu nic tutaj nie przypaliło. I to by wyglądało w ten sposób. W przypadku baci, jeśli ją założymy na cybuch, to ta bacia jest wyżej. Staramy się, żeby nie było dużego odstępu pomiędzy nakładką a tytoniem. Nie robić takiej dużej komory powietrznej, więc do tego ułożenia możemy troszeczkę dodać więcej tego tytoniu, tak żeby nawet taki był delikatnie wypukły, i tak samo zachowujemy, żeby tytoń był jak najbardziej puszysty. W przypadku folii aluminowej, jeśli chcemy na nie zapalić, zachowujemy takie ubicie, żeby tytoń był w miarę wysoko. I czy możemy tak naprawdę zrobić na dwa sposoby. Jeśli zrobimy wysoko, smak będzie bardzo intensywny, ale wtedy jest większa szansa na przypalenie. Trzeba być troszeczkę bardziej tutaj doświadczonym, jeśli chodzi o kontrolowanie temperatury. Jeśli zrobimy troszeczkę niżej, będzie to łatwiejsze, ale pamiętajmy, żeby nie zrobić tego za nisko. Mamy tutaj specjalną taką folię aluminową, która jest bardzo sztywna. Bierzemy sobie kawałek. Zakładamy ją na cybuch. Porządnie naciągając, jest to bardzo ważne, żebyśmy nie mieli dołków na niej. Mamy coś takiego i robimy po całej szerokości równomiernie dziurki. Dobra, coś takiego. I tu, i tu, i tu. Chyba ładnie. Tak jest poprawnie przygotowany cybuch na folii. Pamiętajmy, że żeby dobrze nam się węgielki paliły na folii aluminiowej, nie kładziemy ich bezpośrednio na folię, tylko do tego celu jeszcze używamy, jeśli mamy, często w zestawach jest właśnie nakładka typu bacia, używamy to sitko, dzięki czemu jak położymy najpierw na sitku węgielki, a potem dopiero wszystko idzie na folię, to lepiej nam tlen cyrkuluje pod węgielkami, dzięki czemu te węgielki lepiej nam się palą i nie robią się czarne od spodu. I potem znacie taką sytuację, macie węgielki położone na folii, obracacie się do góry nogami i są czarne i nie wiecie, o co chodzi. Właśnie dlatego, bo się tlen nie zostaje pod spód. Rozpalimy fajeczkę na folii. Jeśli chodzi o rozpalenie węgielków, w przypadku baci 3 węgielki, w przypadku folii też 3 węgielki, w przypadku kalauda 2 węgielki. Węgielki zawsze rozpalamy w pełni. No, nie każdy lubi czekać, aż będzie każde miejsce czarne, zniknie każde czarne miejsce, więc przynajmniej te 90-95% powierzchni węgielka, żeby pokryły się albo popiołem, albo były czerwone. I kładziemy cybuch, ale zaraz zresztą zobaczycie. Idziemy po węgielki. Nie powiedzieliśmy Wam jeszcze o rozpalarce. Mamy tak naprawdę 3 możliwości, żeby rozpalić węgielki. Pierwsza, taka w sumie popularna u osób początkujących, które nie chcą za bardzo inwestować w produkty, to kuchenka gazowa. Oczywiście możemy na tym rozpalić węgielki, jednakże to trwa długo, trzeba obracać te węgielki, jest to bardzo niekomfortowe. Druga metoda, jeszcze też popularna dosyć często, płyta grzewcza, taka wiecie, elektryczna, która tam wytwarza ciepło, normalnie w kuchni spotykana, tylko że jest taki problem, że później jak zostawicie te węgielki i nie będziecie ich zmieniać położenia, to potem się robią takie czarne, wypalane miejsca, więc to psuje nam po prostu urządzenie. No i trzecia, prawidłowa, rozpalarka do węgielków. To jest najprostsza rozpalarka do węgielków, Esperanza. To jest taka kuchenka elektryczna, spiralna, możemy na tym normalnie gotować. Kładziemy po prostu węgielki na płasko, na spirali. Potrzebujemy raz, 2 razy te węgielki obrócić i po około 10-15 minutach mamy już bardzo fajnie rozpalone węgielki. Ok, węgielki już mamy położone na baci, na cybuszku. W tej pozycji leżało nam to 15 minut, troszeczkę się wspomogliśmy kominem, żeby szybciej nam się nagrzało, ale spokojnie w tej pozycji to tak może sobie po prostu poleżeć jakieś 15 minut. Żeby upewnić się, czy cybuch jest ciepły, możecie wziąć 2 palcami od dołu i dotknąć. Wiadomo, aluminium troszeczkę nam przyniesie tą temperaturę, ale jeśli będzie tak, że będziemy już tak czuli, że no, nie wiadomo, czy przytrzymamy dłużej, no znaczy, że już jest dobrze nagrzany.
Węgielki są położone w miarę blisko siebie. Potem jak już cybuch bardzo dobrze się nagrzeje, je po prostu odsuniemy. I pamiętamy, że na początku, jak fajka jeszcze jest zimna, jeszcze wszystkie warstwy tytoniu nie przyszły temperaturą, fajkę rozpalamy powoli, żeby nam się góra nie przypaliła, a żeby dół nie został zimny. I nam się kończy tak, że po prostu przez dalszą część sesji będzie nam to śmierdziało węglem. Jeśli przy pierwszych pociągnięciach i zobaczycie mniej więcej podobnego dymu, może być na troszeczkę mniejszy, to znaczy, że cybuszek jeszcze powinien się trochę nam nagrzać. Więc albo palimy bardzo spokojnie, powoli, żeby właśnie tej góry nie przypalić, albo już zostawiamy w tej pozycji na jakiś czas, żeby nabrać temperatury. Teraz już fajeczka jest całkiem fajnie nagrzana, jeszcze nie jest pełnie rozpalona, będziemy z czasem czuli, jak nam smak się zmienia, dym się zmienia, będziemy zdejmowali węgielki, dokładali, żeby móc regulować idealną temperaturę prażenia, bo pilnujemy, żeby tytoń się nam nie spalał, ale też utrzymał tą taką górną granicę pomiędzy tym spaleniem a pod te praktycznie spalanie. Ale też nie chcemy, żeby była niska temperatura, bo wtedy będzie kiepski dym, kiepski smak. Na tak rozpalonej fajeczce spokojnie na jednych węgielkach popalicie godzinę do godziny 20. Po tym czasie wymieniacie węgielki na nowe i do 2 godzin spokojnie, jeśli będziecie poprawnie palili bez żadnych wyścigów. To jest rytuał, to jest sesja, to jest czas na relaks, więc nie spieszymy się, delektujemy się smakiem, delektujemy się dymem. O to w tym chodzi. Jeszcze jedna uwaga, mamy tutaj odpowietrznik. Stosujemy go w tym celu, że jeśli powiedzmy poczujemy, że dym jest zbyt gęsty, znaczy to jest złe pojęcie. Inaczej smak przechodzi nam w coś takiego nieprzyjemnego, trochę gryzącego, takiego duszącego, to wtedy fajkę przedmuchujemy. Troszeczkę też dostarczamy świeżego powietrza do cybuszka, tak w małej ilości, to już nam delikatnie to ochładza i pilnujemy już w tym momencie, żeby po prostu nam tytoń się nie przypalił. Tak czy siak regularnie, co parę pociągnięć fajkę przedmuchujemy, pilnujemy, żeby nie zaciągać się starym dymem, bo stary dym jest niesmaczny, więc zawsze przedmuchujemy fajeczkę i zaciągamy się nowym. Niech dym będzie z Wami.